Cześć, to Michał, witajcie na moim kanale. Dziś przed Wami kolejny i ostatni już odcinek z cyklu Posterunek na Starkiller Base. Projekt przygotowywałem około 2-3 miesiące, oczywiście z przerwą na zamawianie części. Moim głównym problemem był brak białych klocków, czyli śniegu. Myślę, że musiałem zrobić około 4-5 zamówień, ponieważ ciężko było mi przewidzieć, ile tych klocków będę tu potrzebować. I jakoś tak za każdym razem zamawiałem ich za mało, ale jak widzicie, projekt jest już skończony. Recenzję mojego moca podzielę na kilka takich scen, które tu przygotowałem. Pierwsza oczywiście ze Snowspeederem, jak widzicie. Po lewej stronie znajduje się Snowtrooper, który niesie ciężki karabin laserowy, który będzie montowany oczywiście na Snowspeederze. Jednak nie dojdzie do tego, gdyż wcześniej Rey oraz Finn ukradną ten pojazd. Karabinu nie zamontowałem specjalnie, ponieważ w wyciętej scenie pojazd, którym poruszają się nasi główni bohaterowie filmu, nie posiada tego działa, także stąd taka decyzja. Przejdźmy do kolejnej sceny. Drugą sceną, którą Wam zaprezentuję, to oczywiście Kylo Ren z 2 żołnierzami najwyższego porządku. Jeśli pamiętacie, to przed premierą filmu The Force Awakens wyciekło zdjęcie, gdzie Kylo Ren był bez maski właśnie w towarzystwie 2 Snowtrooperów i prawdopodobnie wracał on lub szedł dopiero do Sokoła Millennium, który wylądował na bazie Starkiller Base. Ja to zdjęcie dobrze pamiętam, nawet sobie je zgrałem dla porównania, także myślę, że to mała taka ciekawostka. Właśnie chciałem odtworzyć tą scenę. W sumie kolejna scena, której brakuje w filmie, szkoda. Myślę, że byłaby naprawdę ciekawa. Chciałbym zobaczyć, jak właśnie Kylo Ren znajduje się w Sokole Millennium, ale nic straconego. Podobno w 9. epizodzie ma coś takiego być, ale nie wiem, zobaczymy. Premiera filmu już za miesiąc, także ja osobiście nie mogę się doczekać, ale wróćmy do mojego moca. Widać też tu kilka takich małych detali, m.in. właśnie skałki, które porobiłem, oraz widzicie mniej więcej strukturę śniegu, jak to wygląda. Dokładniej powierzchnię mojej bazy omówię za chwilę, także idźmy do kolejnej sceny. Trzecia niewielka scenka znajduje się na platformie, a dokładniej przy pierwszej z wind, takich, które zamontowałem po obu stronach działa. Jak widzicie, znajduje się tu jeden szturmowiec oraz jakiś tam pracownik, operator. Nie wiem dokładnie, kim byli ci panowie w tych dziwnych, takich długich, wystających czapkach. Po lewej stronie widzimy kilka takich zbiorników. Po mojemu jest to jakieś tam paliwo i tego typu sprawy. Na platformie, na windzie znajduje się taki kontener mojego projektu. Omawiałem go w poprzednich filmach. Jest to prosta konstrukcja, trochę podpatrzona z gry Battlefront 2, mniej więcej robione na wzór kontenerów w moim ATMSX. Także z tej strony to tyle. Przejdźmy na drugą stronę platformy. I kolejna scena, czwarta, czyli winda po drugiej stronie platformy. Jest ona trochę zrobiona w innym stylu. W poprzednim filmie była ona zabudowana, jednak postanowiłem ją przebudować. Jak widzicie, jej drzwi są rozsunięte, a cała winda wjeżdża na górę. W środku znajdują się kontenery z jakimś tam zaopatrzeniem, częściami, karabinami itd. Widzimy również grupę szturmowców, która będzie się przygotowywać do rozładunku. Nad całością czuwa oficer najwyższego porządku, żeby robota poszła sprawnie i bez problemów. Teraz pokażę Wam szczegóły, jak to mniej więcej wygląda. Czas na ostatnią scenkę, czyli oczywiście zapowiadana Rey oraz Finn, którzy chowają się za skałą i czekają na odpowiedni moment, by ukraść Snowspeeder najwyższego porządku. Przybliżę kamerę i zobaczcie, jak to wygląda. Rey posiada takie wcięcie w skale, dzięki czemu może w miarę bezpiecznie obserwować to, co dzieje się na platformie. Obok, tuż za nią, stoi Finn i czeka na okazję, żeby podbiec do Snowspeedera, który znajduje się
zaraz obok. Także tak w całości prezentuje się mój moc. Tu jeszcze widzimy kilka detali, czyli skałki pokryte oczywiście śniegiem oraz samą strukturę śniegu. Na koniec jeszcze kwestia techniczna. Kilka osób się pytało, jak zrobiłem śnieg, także wygląda to mniej więcej tak. Używałem tu kilku standardowych klocków i było to budowane całkowicie losowo, czyli tak, używałem małych 1x2 slope'ów, 2x1 płaski tile, 1x1 standardowej serki, czasami 2x2 tile oraz 2x2 slope'y. Dodatkowo używałem bricków standardowych, czyli na przykład 2x1, czasami 1x1, ale bardzo rzadko pod spodem jest sporo 2x2. Budowałem tą strukturę tak, żeby robić jakieś takie małe zaspy, zagłębienia i tak dalej. Także po mojemu wyszło to naprawdę świetnie. Bardzo mi się ten śnieg podoba. Jeśli macie ochotę, to możecie to podpatrzeć i użyć w swoim mocu, nie ma problemu. Także przejdźmy do podsumowania. I przed Wami posterunek na Starkiller Base, mój nowy moc. Podsumowując, jest to moja pierwsza tego typu budowa, makieta, diorama, jak zwał, tak zwał. Mam nadzieję, że Wam się bardzo podoba. Ja osobiście jestem z niej bardzo zadowolony. Było to niezwykle przyjemne doświadczenie. Zupełnie coś innego niż budowa pojazdów standardowych moców z instrukcją, także myślę, że będę coś takiego robić częściej. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie. Napiszcie również, jaką inną taką dioramę byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu. Ja oczywiście od razu mówię, że mam mnóstwo śniegu, także śnieżne makiety to na pewno będzie coś, co będę chciał robić częściej. Ale mam również inne klocki, także nie wykluczam innych planet. Oczywiście nie tylko Starkiller Base było śnieżne, są również inne planety, o których doskonale wiecie i je znacie. Także z mojej strony to tyle. Kolejny film na pewno będzie za jakiś czas. Z ciekawostek to oczywiście First Order AT-AT w produkcji, ale myślę, że będę je robić pewnie styczeń, może wcześniej trochę zacznę. Mam już 80% klocków, także zobaczymy, jak pójdzie mi zbieranie kolejnych. Z innych spraw również będę budować moc wirtualne na małe zamówienie. Nie mówię jeszcze szczegółów, ale będzie to zupełnie coś innego, a dokładniej Clone Wars, także mój debiut w tym temacie. Jestem bardzo ciekaw, jak mi to wyjdzie. Wkrótce podam jakieś szczegóły, także bądźcie na bieżąco, klikając przycisk subskrypcji. Także z mojej strony to tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!